strzelać. Dashboard, witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Przyjechaliśmy z Michałem do łowiska na świt, popolować z podchodu. Doszliśmy do auta 300 metrów, była chmara jeleni, coś tam się udało nagrać. Szału nie było, ale coś się udało nagrać. Mogłem strzelić tą manię bez żadnego problemu, ale chcieliśmy to ładnie nagrać, żeby to było widoczne. Słuchajcie, to, że jest widno, robi się już szarówka, to nie oznacza, że w kamerze można to nagrać, bo każde zoomowanie to światło ucieka momentalnie i tego nie widać. No, ale dopiero wyszliśmy, idziemy pod górę cały czas, wyjdziemy sobie w takie miejsca, takie buki, tam poczekamy, może będą wracały w ciągu dnia jeszcze inne jelenie, a może tą chmarę spotkamy. Ona nie była jakoś mocno spłuszona, już sobie zeszła, przeszła taką małą łąkę i poszła tutaj za kamerę do góry. Nie będziemy przedłużać, idziemy na górę, tam sobie pogadamy trochę. Bo mam jakiś taki mały pomysł na ten odcinek, ale to dowiecie się na górze. Jeszcze mamy z 400 metrów podejścia na szczyt. Idziemy. Mieliśmy kuskę pojedynczą, ale z arty nie strzelamy na razie. Idziemy sobie bukami. Jeszcze mamy 200 metrów i staniemy. Na dole są łąki. Stoimy w połowie góry, za mną jest szczyt. Ale idziemy drogą warstwicową, więc staniemy sobie tak jeszcze 150-200 metrów i poczekamy na jakieś jelenie schodzące. Buki są strasznie przewrócone pod bukami przez dziki, ale to by trzeba było w nocy tutaj przyjść na dziki. Natomiast teraz chyba już na dziki za późno. Mamy, mówię, jeszcze 200 metrów, to taki zakręt. Tam staniemy i poczekamy. Drodzy, idą jelenie od dołu. Na razie jeszcze Wam nie pokażemy, bo są w takim gęstym, ale jak wyjdą na żalczy bukowy las, spróbujemy nagrać, spróbujemy wybrać łanie, no i spróbujemy strzelić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. One są od nas migłami sztuka jedna. Idą powoli, żerują, bo w lornetce widzę, przesuwają się w moją lewą stronę. Także musimy poczekać chwilkę. Idą w lewo. Wejdą na miejsce, że będzie można nagrać. No to poczekamy. Chciałbym, żeby wyszły tu na lewo, bo tu jest jakaś droga, którą się da dojechać. A tak to byłby problem duży. A jesteśmy ja i Michał, tylko nie ma Mariuszka.
ktoś by zapewne powiedział, że pech. A to wiecie, ile było? 15 metrów. Dosłownie 15 metrów. Podało się ponagrywać mnie? Tak. Nawet oddaliłem specjalnie, żeby pokazać, jak blisko. Moi drodzy, mogłem to zawołanie strzelić 27 razy. Byliśmy schowani za tym grubym świerkiem, co tu stoi. No ale niestety to była licówka. Chmara, która była poniżej, miała z 15-20 sztuk. Wychodziła pierwsza na tą drogę. No nie przewidziałem sytuacji, że nam będą szły aż tak blisko. Liczyłem, że pójdą tym grzbietem tam i będzie można coś tam urzeźbić, że tak powiem, bo były na samym dole, myśmy je widzieli i powoli zaczęły wychodzić i w połowie podejścia pod górę odbiły całkiem w lewo. I idą prosto na nas. Mówię do Michała, to nic z tego nie będzie. Mówię, bo tu już 30 metrów, 20, za tym świerkiem następnym, patrzę, wychodzi ta łania. No mogłem ją strzelić, ale no nie o to w tym chodzi, żebym na siłę strzelał licówę, która wychodzi pierwsza, jeszcze przy drodze samej, tak? Widzicie, dzisiaj mam 9 ze sobą. Też nie bez kozery, bo jesteśmy w naprawdę terenie trudnym i tutaj trzeba tego zwierza powalić w ogniu, żeby później uniknąć jakiegokolwiek zbędnego szukania i wyciągania z wąwozów. Chociaż z rano jak wyjeżdżałem, to wrzuciłem jeszcze parę metrów liny. Nasze polowanie się nie... Co? Idzie coś? Jelenie idą.
wybiłem się z wątku, bo zacząłem wam opowiadać, jak to było, jak one były tutaj blisko. I w pewnym momencie ja stoję w drugą stronę, plecami obrócony do miejsca, gdzie jelenie teoretycznie powinny nam iść, a mój misiek mówi: jelenie z tyłu. I specjalnie nie robiliśmy cięcia, żebyście zobaczyli. Przejeżdżamy kamerą na drugą stronę, idzie chmara. I moi drodzy, strzelałem tak, jak się nie powinno strzelać. Nie strzelajcie tak, naprawdę. Nie strzelajcie w ten sposób. Strzelałem w szyję. Dlaczego? Dlatego, że cała komora była zakryta przez jedno drzewo. Michał miał zupełnie inną perspektywę, bo jak widzicie, my stoimy na lesie bukowym. Ja powiem, że kamerę miałem na wysokości może metra nad ziemią. Nad ziemią. Michał miał zupełnie niżej i byliśmy odsunięci od siebie jakieś 1,5 metra, więc ja miałem zupełnie inaczej te jelenie widziałem niż on. I najpierw musiałem tak ucyrkować, żeby się okazało, bo tych jeleni było na tyle dużo, on miał tą samą w kamerze, co ja w lunecie. A to nie było takie łatwe. A żeby się śmiesznie było, to tam idą następne jelenie. Myślę, żeśmy je widzieli, ale już więcej nie strzelam. Starczy. Jedna to jest świat. Nie będę się wygłupiał, bo to stąd musimy wyciągnąć. I wracając do naszego strzału, stoję i tak, w lunetę, w kamerę. Mówię, ta, nie ta, tą masz, nie tą. I tak sobie myślę, nie możemy za bardzo gadać, bo one idą w naszą stronę. Do jeleni było jakieś 100 metrów. I w pewnym momencie patrzę, mamy tą samą. Tylko że ja widzę jej tylko łeb, szyję, cała komora jest zakryta przez drzewo i widzę tył. Mówię, no to strzelam w szyję. Fajny efekt wyszedł, słuchajcie, bo zdążyliśmy to obejrzeć. Kula ładnie siadła na świerku i zwróćcie uwagę, że kula rozkwitła. Strzelałem z 9 z wulkana 15-gramowego. No, łania spadła w ogniu. Ale strzał trudny. Nie polecam wam takich strzałów, bo to są strzały, które jeżeli się wam ręka omsknie, no to ten jeleń po prostu albo zdechnie po prostu z głodu, albo to nie są dobre strzały. Po to ma zwierz komorę, żeby na tą komorę strzelać. No niestety dzisiaj był to wyjątek od reguły, że musiałem strzelić inaczej ze względu na was. To był strzał zrobiony typowo pod kamerę, strzał zrobiony dla was, żebyście zobaczyli. Podchód fajny, popolowaliśmy troszkę. Widzieliśmy tych jeleni sporo. Ta jedna chmara pierwsza na łące, druga nam tutaj przyszła na 15 metrów. No i tak stojąc, nie stojąc, już nie wiedziałem, idziemy dalej za ten grzbiet, czy będziemy wracać. I to nagle się okazało, że święty Hubert tutaj palcem nam ładnie pokazał, że tu też są jelenie, więc udało się upolować łanie. Podejdziemy sobie do naszej łani, damy ostatni kęs. I co ciekawe, słuchajcie, tak przebierałem, nie wiem, czy łania jest prowadząca, czy nie, bo zaraz się tam posypią komentarze, nie mam zielonego pojęcia, bo z takiej chmary wybrać łanię nieprowadzącą, to można na łące w biały dzień, wtedy wybrać zeszłoroczną, jest to do zrobienia, natomiast żeby wybrać łanię nieprowadzącą, na lesie, na gęstym w miarę lesie, jeleni, które się przemieszczają, nagrać to wszystko, ująć tą samą w kamerze, w lunecie, oddać skuteczny strzał, no to jest mega trudne, natomiast jedyne co to plicówka była całkowicie z prawej strony, ścielakiem ona już sobie przeszła, już by doszła na tą drogę, na której my stoimy, a one były jeszcze poniżej tej drogi. Więc no wybrałem jedną z łań i oddałem strzał. Dobra, nie będziemy tu więcej opowiadać, poopowiadam wam trochę później, ponieważ w dalszej części materiału, zobaczycie fajny materiał, dogram wam do tego z OWL-a, z nasadki, najtańszej nasadki na rynku, ona kosztuje 1600 zł, materiał wam podrzucę, żebyście zobaczyli i proszę mnie tam tutaj nie ganić, ponieważ nagrałem tam sporo saren, chciałem nagrać dziki, nie udało się, miałem to założone na swojej kniejówce, zobaczycie, to tam będzie początek, taki może nie będzie nieskładny ten materiał, ale robię to też dla was, żebyście zobaczyli, ponieważ nagrywałem tam jenoty i jak nagrywałem ten odcinek, to jeszcze nie można było strzelać z noktowizji do drapieżników, więc powiem wam, że no nie strzeliłem oczywiście, więc powiem wam uczciwie, że będzie to nagrane i proszę tam nie pisać w komentarzach, że mogłeś strzelać. No mogłem strzelać, ale jakby to było, nie wiem, 2 dni temu, to tak, to pewnie bym strzelał. Natomiast zobaczycie materiał z noktowizji OWL-a na początku, jak będziecie chcieli zobaczyć tą nasadkę w akcji większej, to oczywiście ją zabierzemy ze sobą na polowanie. Weźmiemy ją, weźmiemy kniejówkę, czy weźmiemy kiplaufa. Trochę wam o tej nasadce w dalszej części, w ostatniej części odcinka wam wytłumaczyłem. Zobaczycie tylko, że to jest wyjście sprzed 1,5 tygodnia gdzieś. Natomiast oczywiście, jeżeli będziecie chcieli taką nasadkę, możecie ją kupić u nas na stronie na sudeckaostoja.com, zapraszam, bo jakość obrazu jest naprawdę powalająca, tak? Także kosztuje 1600 zł, tylko jest to w formie telewizorka. Obejrzyjcie sobie do końca, no i tyle. Będziecie widzieli, jak to tak naprawdę w tym widać. Kończymy, idziemy do naszej łani. Ja cały czas mam rozkminę, jak tu po nią wjechać. Powiem wam, że tak, na tej drodze co stoimy, Fordem tu nie wjedziemy.
nie ma szans. To jest droga warstwicowa. Na dole jest łąka i bagno, także będzie chyba ciężka robota. Ale nie przedłużamy. Widzimy się przy łani. Dajcie znać, jak wam się podobał odcinek, oczywiście w komentarzu. No i tyle. I schodzimy. Bo tam jeszcze w tym odcinku, co zobaczycie, bo to był z OWL-em, co byłem na ambonie, to był materiał, moi drodzy, który był jakby początkiem, wstępem do kolejnego odcinka, ale że dzików nie było, no to mamy jakby pierwszą część, tak? Ja ją doklejam do tego materiału, bo nie chcę, żeby było tak bardzo, żebyśmy byli bardzo z tyłu, ale tam trochę pogadałem na temat, jak zostać myśliwym, więc takich kilka informacji, więc jeżeli ktoś zainteresowany, to sobie może odsłuchać. Idziemy do naszego jelenia. Moi drodzy, wyszedł nam z tego mega dydaktyczny materiał. Nawet nie przewidziałem tego, że wyjdzie aż tak coś niesamowitego. Łania stała tutaj, leży sobie obok. Po strzale się przewróciła metr do tyłu, ale nie o to chodzi. Strzelana była na kark, strzelałem ją z góry w dół. Strzelałem ją centralnie w szyję tutaj, bo po prostu tyle tylko widziałem. I chciałbym, żebyście zobaczyli, jak zachowała się kula 9 po przejściu przez kark jelenia. Czyli defragmentacja od razu i mamy dwa otwory wlotowe. No coś niesamowitego. Ja to jestem w szoku, że nie zachowała jakby całości, tylko od razu była defragmentacja po wejściu w tuszę. Więc trafiła w kości, bo spojrzałem sobie, słuchajcie, kark jest przestrzelony, kości są przestrzelone, więc trafiła na twarde i tutaj mamy pewnie odłamek kuli, po prostu jakiś płaszcz, a tu mamy główną część kuli. I teraz zobaczcie sami, strzelacie gdzieś, nie ma kulochwytu, nawet strzelacie do zwierzyny, ta kula przechodzi przez nią, to nie leci już jeden kawałek, leci kilka. I tutaj ona stała przed tym drzewem, stała, nie wiem, z 4 metry, 5 metrów, i zobaczcie, jaki już był 4 metry za, już jest około 20 cm, ta kula leci inaczej. Coś niesamowitego. Postawimy sobie sztucer. I udekorujemy naszą łanię. Akurat mamy ją pod buczkiem, strzelona na bukowym lesie. Pieczęć. Ostatni kęs. Złom. I żeby tradycji stało się zadość, bo ja już spojrzałem. Na pewno jakby była również inna sytuacja, to też bym wam pokazał. To jest przypadek, od razu powtarzam, to nie jest wybrana łania nieprowadząca. Ale grzęzy puste, więc powiem wam, że łania nieprowadząca, więc no tak jak miało być. Naprawdę tak chciałem, żeby było, no i tak jest. Łania dosyć taka niemała, że tak powiem. Będziemy ją musieli tutaj wyciągnąć, ale w Fordzie mamy wyciągarkę. I tą wyciągarką tego jelenia wyciągniemy. To najpierw to musimy dojechać na tą drogę, co żeśmy stali. Bo na dół jej nie będziemy ciągnąć, bo tam nie ma dojazdu. Trzeba było bardzo daleko ciągnąć. Przez łąki, przez strumyk, a jestem sam, więc z Michałem byśmy się tu trochę narobili. To nie jest polowanie na nizinach, to jest naprawdę polowanie w górach i tu trzeba myśleć. Więc sobie wracamy do samochodu i bierzemy się za ciągnięcie łani. Także zapraszam na dalszy materiał z OWL-a. Zaglądajcie na naszą stronę, wchodźcie na nasze social media. Sporo informacji. W najbliższym raporcie nie, bo nie wiem, kiedy się ten odcinek ukaże. Także nie mogę to tak powiedzieć. Musimy się... Nie, bo na pewno się ukaże po raporcie, bo dzisiaj już mamy jaki dzień, Michał? Środę. Środa. No to nie, to na 100% ten raport nagrywamy w piątek albo w sobotę. No dobra, także co? Zbieramy się. Ja wam mówię teraz daszbur. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz, zostawicie łapkę. Pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Polujemy dalej. Mamy sezon polowań zbiorowych przed nami. Planujemy zrobić podobny odcinek, już rozmawiałem z Michałem, taki jak polowaliśmy na sarny. Fajny odcinek.
taki inny zupełnie. Tak jak wtedy było w tamtym roku polowanie z podchodu, udało się wtedy wybrać takie starszą kozę. Odsyłam Was do tego materiału, wejdźcie, zobaczcie, bo naprawdę wyszedł, mi się osobiście ten odcinek bardzo podoba. No i jeszcze jedno, moi drodzy, polujemy już z Nocto Thermovizji na drapieżniki. Kontrowersyjne, dla mnie nie, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, zrobimy o tym specjalny odcinek, zrobimy ten odcinek mocno kontrowersyjny, więc pewnie się posypią komentarze negatywne, no niestety biorę to na klatę, natomiast zrobię to, wytłumaczę Wam, zanim się posypią te komentarze, obejrzyjcie jeden z kolejnych odcinków, który dla Was przygotujemy, bo zrobimy to zupełnie w formie troszeczkę amerykańskim. Przetestujemy nowy Pastorał, który nie jest tani, ale no zobaczymy, czy jest dobry, bo jeszcze go nie mam na dzień dzisiejszy, ale wiem, że go będę miał na testach. Założymy celownik termowizyjny, prawdopodobnie będziemy polowali z 223 albo z 308, zobaczymy, chyba z 308, bo jakbyśmy dziki spotkali, to 223 taki średni. Natomiast zobaczcie jedno, polujemy już na to, na co możemy polować w nocy. Możemy polować praktycznie na wszystko, możemy polować z Thermo-Nocto, czyli drapieżniki i dziki. Więc w tej chwili w następnym materiale, który dla Was przygotujemy, będzie sporo informacji. No będą oczywiście promocje na Sudeckiej, także jak ukaże się odcinek, będziecie mieli możliwość kupienia fajnych rzeczy w dobrych cenach. No i tyle. A co, my się teraz już żegnamy. Ja Wam mówię daszbur i do zobaczenia w następnym odcinku. Daszbur, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Takim troszeczkę potestujemy sprzętu. Ostatnio, nawiązując do komentarzy osób, które mówiły, że cały czas taki sprzęt drogi, więc dzisiaj będzie zupełnie z tej najniższej półki sprzęt do polowania w nocy, który jest oczywiście dostępny na naszej stronie sudeckaostoja.com. I co mamy dzisiaj ze sobą za broń? A mianowicie, jak już widzicie, dwa różne pociski. Mamy ze sobą broń kombinowaną. Oprócz samych testów pogadamy sobie na temat tego, co od Was dostaję, bo to Wy tak naprawdę kreujecie to, co ja dla Was nagrywam. A mianowicie dostaję masę wiadomości na temat, jak zostać myśliwym. Zanim zaczniemy, to sobie załadujemy kniówkę. Jak widzicie, Zauerka, kaliber górnej lufy 16, dolnej 6,5 x 57R. Czekajcie, tylko załaduję. Zabezpieczona. I sobie posiedzimy i porozmawiamy. Wracając do kalibru, bo pewnie niektóre osoby będą pytać, czy to jest kaliber uniwersalny. Mówię tu o kalibrze kulowym. Moim zdaniem nie jest to jak najbardziej uniwersalny kaliber, ale nadający się bardzo fajnie do łowiska, gdzie macie dużo drapieżnika, macie sporo sarny, a zwierzyny grubej, typowo jeleń, daniel, dzik, macie go w ilościach małych lub strzelacie jedną, dwie sztuki na przykład, spokojnie ten kaliber wystarczy. Dzisiaj kniejówka zabrana z dwóch powodów. Po pierwsze, siedzimy, jak widzicie za mną, jest ściernisko po owsie, ale jest tutaj zrobiona wsiewka koniczyny. Liczę dzisiaj na sarny, że powinny nam tu wyjść sarny. Jak już dochodziłem do ambony, to były. Po lewej za kamerą jest duży rudel, zaraz Wam go pokażę. Liczę tutaj na sarny, liczę na jelenie, liczę na daniele, liczę na drapieżnika, więc dlatego też kniejówka, ale przede wszystkim liczę na to, żeby ponagrywać dla pewnym sprzętem, który jest tutaj. On się gdzieś już przewinął na social mediach. Jest to nasadka N9 od OWL-a. Mam to od chłopaków z firmy Tanie Polowanie. Zanim się zrobi ciemno, to chciałem Wam pokazać jeszcze, w jaki sposób to działa. Więc moi drodzy, najpierw robimy tak. Mamy broń. Tutaj są od tej strony, będzie widać. Tutaj się dopasowuje pierścień w środku, który trzeba dopasować do swojej lunety. Odpinamy sobie tutaj ten dynks. Wkładamy na spokojnie nasadkę. Zapinamy i cały montaż. Cała filozofia, nic więcej nie potrzeba. Jedyne co, nie celuje się przez lunetę, tylko celuje się patrząc w ekran. Największą zaletą tego urządzenia jest to, że jest to urządzenie chyba najtańsze na rynku. Jego cena to 1500 albo 1600 zł. Zaraz Wam opowiem trochę więcej. Czekajcie, odstawię tą broń. Tutaj z przodu macie wbudowany iluminator. Iluminator jest tylko jednej mocy, 850. Mamy obiektyw, tu jeszcze folii nawet nie zdążyłem ściągnąć. Regulacja ostrości i cały panel sterowania jest tutaj. I moi drodzy,
Jest to, że tak powiem, sprzęt specyficzny, ponieważ tak jak mówię, nie celujemy spoglądając w celownik, tylko patrząc na wyświetlacz. Najtańsza rzecz, która pozwoli Wam bezpiecznie polować w nocy i skutecznie na dziki. Co ciekawego, ma oczywiście opcję nagrywania, trzeba tutaj włożyć kartę, jeszcze tego nie zrobiłem, zaraz to zrobię, więc dzisiaj pewnie część odcinka będzie również nagrywana tym urządzeniem i jakiś tam komentarz pewnie dodam, ale dzisiaj mam kamerę ze sobą, siedzimy na ambonie, więc pewnie będę nagrywał jednocześnie, nagrywając OWL-em i nagrywając kamerą Sony. O, sarny wyszły, ale daleko są. Mam ze sobą wabik, jak zauważyliście. Wabik na lisa, dlatego że polujemy też z bronią śrutową, więc jeżeli gdzieś ten lis daleko wyjdzie, zrobimy. No, może przyjdzie. Wabik też oczywiście na naszej stronie dostępny, zapraszam, żebyście odwiedzili. No i tak pokrótce Wam powiedziałem, co będziemy dzisiaj, na co będziemy polować, co spróbujemy nagrać, przetestować sprzęt. No chciałbym, żeby wyszły dziki, jakby się udało, żeby się udało z tego urządzenia dzika strzelić, żebyście zobaczyli, że ono działa. Nie wymaga to żadnego przystrzelania kompletnie. Zakładacie na broń i polujecie. Teraz tak. Odnośnie, nie na każdą lunetę to pasuje i o tym musicie pamiętać. Ja tutaj mam wiekowy sprzęt, kniejówka ma swoje lata, luneta chyba też, RWS Supreme 2,5 do 10 na 50. Wszystkie lunety, które mają włączanie podświetlenia tutaj, czyli Zeiss V8, Swarovski Z6, Leica i tak dalej, no niestety ta przejściówka nie będzie nam pasowała na to i ta nasadka do takiej optyki się nie nadaje. Ta nasadka nadaje się do wszelkiego rodzaju lunet, na przykład stałych 6x42 starsze Zeissy, 8x56, wszystkie lunety tego typu i każda optyka, która nie ma włączania podświetlenia, modułu podświetlenia tutaj, będzie, ta nasadka do nich będzie bez problemu pasowała. No także nie trzeba wydawać 20-30 tysięcy, żeby można było polować w nocy. Jak się z tym poluje? Ja to mam dzisiaj pierwszy raz, mimo że to leży u mnie w szafie raz 2 miesiące. Wiadomo, ruja, rykowisko, bekowisko, w międzyczasie Synopex, w międzyczasie Alpex od Hika i tak dalej, więc nie było czasu. Ze sobą mam oczywiście Falcona, którego już widzieliście w jednym z ostatnich odcinków, ponieważ ten odcinek się ukazuje po odcinku z Alpexem. Mamy Falcona FQ50, z nim też dzisiaj będziemy używali do obserwacji, więc no jak najbardziej sprzęt, który no jest dobry, no powiem Wam uczciwie. Może najtańszy nie jest, ale jest dobry, robi to wow. Zresztą jeżeli można zobaczyć z 2 km, że coś tam jest gdzieś, zwierzyna, że jest, no to sami możecie ocenić, cofając się do poprzedniego odcinka. No i tak myślę, że pokrótce Wam chyba wszystko powiedziałem. Teraz sobie posiedzimy, poczekamy. Mam nadzieję, że nam wyjdzie zwierz. Zapolujemy, przede wszystkim nagramy. Wy zobaczycie ten najtańszy sprzęt, najtańszy naprawdę w bardzo dobrej cenie. Zobaczycie jak on się sprawuje w nocy. Sam jestem tego ciekawy. Może nawet jakieś sarny wyjdą, może jelenie będą, już będzie całkowicie ciemno. Zamontujemy i będziemy patrzeć. No dobra, włożę sobie kartę, póki jest widno. Pokażę Wam ten rudel saren. Ostatnio Wam mówiłem, że sarny jeszcze nie są w rudlach, a już mamy piękny rudel. Jest ich parę sztuk. Częściowo leżą, 2 stoją, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sztuk. Więc sobie są po lewej stronie, a jeszcze wiecie, to co możemy zapolować i tutaj są borsuki, więc jeżeli nam się uda, bo dzisiaj spełnia, moi drodzy, dzisiaj spełnia, więc z tym sprzętem, z tą kniejówką możemy polować całkowicie, jak najbardziej możemy polować przy księżycu. Ta optyka się spisuje rewelacyjnie, więc jest szansa na to, że wyjdzie nam tu borsuk. Akurat siedzimy tu za mną, zaraz zobaczycie, jest taki pastarnik, tutaj borsuki bardzo często widywałem, a że jeszcze jest sezon na borsuki, no to jak najbardziej możemy borsuka strzelić.